Siemanko, pozdrawiamy Cinque Terre. Właśnie idziemy na pociąg i będziemy jechać po prostu. Znaczy jedziemy na sam koniec i będziemy się przemieszczać z jednego miasteczka do drugiego, pokazywać wam jak piękne są miejsca, a na sam koniec napiszcie w komentarzu, które podobało wam się najbardziej. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. Użyj kodu wojownik 10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło wojownik 10 dostaniecie 10% zniżki. Rano sobie pochodziłem tutaj troszkę, patrzyłem jak ludzie sobie żyją, w kawiarniach jak siedzą. Bardzo takie powolne życie. No i zaczynamy do Rio Maggiore. No, każdy z tych miasteczek będzie bardzo podobny do siebie, ale jednak każdy będzie miał coś wyjątkowego. To jest właśnie to, w którym myślałem, że wczoraj jesteśmy, ale to pokażę wam najładniej, to będzie widać właśnie z drona, jak będziemy w porcie. Stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie jutro też łódkę, bo z miasteczka, w którym się zatrzymaliśmy, możecie za 50 euro przypłynąć sobie właśnie i zobaczyć od strony wody wszystko. Albo godzinka 30 trwa. Nie, godzina 30 było za 50 euro, tak? Czyli za 30, za 30 euro. Za 52 godziny i 50 to 5 miasteczek, a w godzinę 3 miasteczka. No, ale ja myślę, że 3 nam wystarczą, żeby zobaczyć. A jednak fajnie się też będzie przepłynąć. Tutaj możecie zobaczyć, jest taki szlak, który idzie z miasta do miasta. No ale temperatury są tak wysokie, że to nie na teraz. Przypał. Ciekawe. No i dobra, jestem z powrotem. Opowiem wam, co się przydarzyło. Pan był ogólnie bardzo miły. No nie mogę powiedzieć, że był niemiły, bo był miły. Tylko za wszelką cenę chciał mi udowodnić, że jest zakaz latania. Ja mówię, no ale skąd ja mogłem wiedzieć o tym zakazie? On mówi, jest zakaz, pokażę ci tabliczkę. Przeszliśmy całe miasteczko, nigdzie tabliczki nie ma. On dzwonił do ludzi, szukał, pytał, gdzie ta tabliczka wisi. I tabliczki nigdzie nie ma. On mówi, na pewno w tym miasteczku, to jest moje miasteczko i tu jest zakaz latania w tym i w kolejnym. Wreszcie mówi, nie wiem, ale w tych na pewno jest zakaz. No i tak chodziliśmy, później przyszedł tutaj, bo może gdzieś tu na górze wisi, może gdzie indziej. No i nie dało się, no i mówi tak, no dobra, nie lataj, bo nie wolno, musiałem ci to powiedzieć. Nie ma tabliczki, ale latać nie wolno. A jeszcze powiedz o tym, że on rok temu też ci dał. No właśnie, on do mnie tak mówi. Rok temu też cię złapałem, jak latałeś. I ja mówię, no nie. On mówi, a ja mówię, ja tu byłem 7 lat temu. On mówi, to było 7 lat temu. Może to Paweł był w zeszłym roku, albo macie trzeciego brata bliźniaka. Tak właśnie, to jest bardzo możliwe. No. Ten z więzienia z tego, Ze stanu, właśnie, to może był on mnie pomylił. On mówi, nie, bo pamiętam twoją twarz. Ja mówię, ty, taką twarz to ma dużo osób. Znaczy, podobną, bardzo. podobną. Bardzo Nie, dużo. taką twarz ma dużo osób, jedna. Nie, no faktycznie bardzo. Paweł, no ale dla nich to wiecie, no. Może po prostu jestem podobny do kogoś, nie wiem, Brad Pitt albo ktoś. Nie wiem. Dobra, idziemy dalej. Właśnie takim statkiem się przepłyniemy. Chyba takim, albo jak nie, małe weźmiemy. Ale ten będzie pewnie jeszcze tańszy niż tamten, bo tamto była cena za małą łódkę. Ale tu jest fajnie, aż normalnie chce się tu być. To są takie Włochy, jak ludzie sobie wyobrażają właśnie. Dobra, tu macie fajnie rozpisane to. Przyjechaliśmy z La Spezia, teraz jesteśmy wczoraj. Śpimy w Varnesa. Varnesa mieszkamy, tak?
Tak, tam mieszkamy. Teraz jedziemy do Monterosso, a teraz jesteśmy w Rio Maggiore. Tak będziemy troszkę skakać. Pomieszaliśmy trochę, ale to tylko dlatego, że wiemy mniej więcej gdzie, o której godzinie być dobrze. Bo na przykład później do tego Maronella chcemy... Do Maronella? Czy... Manarola. Na zachód przyjechać, no dokładnie. Czytanie trudna rzecz. No cóż. Poczekajcie jeszcze teraz chwilę, bo Co? Pociąg jedzie zaraz? za 20 minut dopiero. Dawaj na kapę. Nie. No i jedziemy dalej. No jesteśmy w Monterosso. Tutaj bardziej taki plażowy klimat będzie. No i popatrzcie ile tutaj jest ludzi. No zdecydowanie chyba najbardziej popularna miejscowość z tych wszystkich. Ale ludzi, co? Tu mi się najmniej podoba. No tak, no. Obiadek z takim pięknym widokiem. Ale dobra bułeczka. No, ale dla nas to jest zdecydowanie za bardzo turystycznie, no ale no wiadomo, jak ktoś przyjeżdża na wakacje, no to lubi sobie poplażować. A tutaj plaża wypełniona po brzegi. Ktoś nam o tym właśnie pisał, że się dziwi, że dlaczego tutaj wakacje jedziemy. I wczoraj i dzisiaj rano w ogóle nie widzieliśmy jakiegoś problemu w tym. No a dopiero tutaj się zaczęła taka turystyka w pełni, ale to i tak moim zdaniem nie ma żadnego problemu. Bo jak dla kogoś to jest za dużo ludzi, może pojechać do innego miasteczka, nie ma żadnego problemu, macie 5 do wyboru. A w ogóle wpadliśmy na pomysł zaraz, że pojedziemy jeszcze do Portofino. Mamy stąd pociąg plus autobus, tam sobie trochę pobędziemy i wrócimy i pojedziemy do kolejnego miasteczka, w którym chcemy mieć zachód słońca, bo mamy jeszcze 9 godzin, także no, zobaczymy coś dodatkowego. Tutaj przyszliśmy teraz w drugą część tego miasteczka. No tam w ogóle niezły hotel, niezły widoczek muszą mieć. Zaopatrzcie się w to. No, przydaje się i to bardzo. Tutaj nawet nie pamiętam, czy byłem w środku, w tym miasteczku. No, chyba nie. Albo nie pamiętam. I takimi uliczkami sobie można chodzić wszędzie, jakieś fajne restauracje. No i tutaj musimy znaleźć łódkę. Dziękujemy Polakom w ogóle, którzy spotkaliśmy na stacji, nam podpowiedzieli to. Planowaliśmy tam jechać autobusem, a podobno fajnie można sobie tam łódką przepłynąć. Także musimy ją znaleźć. Będzie fajna wycieczka od razu. No i lekkie zaskoczenie. Powiem wam, że nie spodziewaliśmy się, że tutaj też będzie tak ładnie. Patrzcie, no i tu mamy prom do Portofino i później pozwiedzamy sobie, możemy stąd do Cinque Terre. No dobra, jednak do Cinque Terre później nie możemy wrócić. Będziemy musieli tutaj wrócić gdzieś stąd pociągiem, tak jak przyjechaliśmy. 4:15 Właśnie ostatnio. mieliśmy mega farta, bo za 10 minut odpływa ostatnia łódka. Jakbyśmy kawę jakby mieli cappuccino, No, to byśmy nie zdążyli, zdążyli. tak, no. Tak miało być. Nic nie dzieje się przypadkiem. A ostatnia jest o 6:00. Wraca stamtąd. Stamtąd, no. Czyli fajnie, będziemy mieli tam ponad godzinkę. Tam się napijemy kawy.
Super miejsce, dobrze, że tutaj przypłynęliśmy. O, tam zamek. Idziemy gdzieś tam sobie z boku usiąść, fajnie, żeby obserwować i kawki się napić. To jest coś, co we Włoszech kocham najbardziej, tą pyszną kawę. Ale jak nie piję kawy, to tutaj cappuccino jest wyjątkowe. Ale jest tak pyszne, naprawdę. No i Myślę, że to mi nawet cappuccino smakuje, ale i tak jeszcze dodatkowy shot musi być. Tiramisu, no i nie muszę mówić, na co jeszcze czekamy. O, patrzcie, jaki kolejny pływa sobie jachcik. No, idziemy troszkę sobie tutaj pochodzić też po miasteczku. Ale jest tak niesamowicie, jest super. No, powiem wam szczerze, że ciężko zdecydować, co bardziej mi się już teraz podoba, czy Włochy, czy Hiszpania. Zawsze byłem tym Hiszpania, no ale potem co zobaczyliśmy w tym roku, to naprawdę Włochy mega. Patrzcie, jaki jest tam bank. najładniejszy ATM, jaki widziałam w życiu. No, w ogóle najładniejsze wejście do banku, jakie widziałem. Patrzcie, jak świetnie przyczajony dom. Nie no. Dobre. Ale robaków tam nieźle musi być. Właśnie teraz mocno debatujemy nad tym. No, czy Włochy, czy Hiszpania. No i tak stwierdziliśmy, że no, na wakacje, takie wakacje, spokojne wakacje, to na pewno Włochy. Ale znowu w Hiszpanii takiej jak szukać rozrywki, to pewnie jest więcej do roboty. I do życia wydaje mi się, że jednak Hiszpania może być lepsza niż Włochy. No. Ale kurczę, Włochy są tak piękne. W Hiszpanii jest parę takich miejsc takich wybitnie pięknych, a we Włoszech cały obron. Pięknie jest, naprawdę pięknie. Czekamy właśnie na łódkę i zaraz będziemy wracać. Tak, ale jak ktoś się z nami nie zgadza, to możecie dać znać albo się Dokładnie, zgadza. dokładnie. Napiszcie w komentarzu. Sprawdzałem na czacie GPT, ile kosztuje ogromny jacht. Tylko właśnie nie jestem w 100% przekonany, że to o to chodzi. Jeżeli to jest flaga Kajmanów, to on był wyprodukowany w 2025 w czerwcu. Jego cena to między 190 a 215 milionów złotych. No i przyjechaliśmy do ostatniej miejscowości. Na zachód słońca, to się typowo też na zachód słońca przyjeżdża. Do Manaroli. Trzeba tu dojść. Ale szczerze wam powiem, że jesteśmy już tacy zmęczeni. Słońce nas wykończyło. Błąd popełniliśmy, że zostawiliśmy najładniejsze miejsca, albo jedno z najładniejszych. No, zaraz się okaże właśnie, czy najładniejsze, ale też Ale no... już też inaczej to odbierzemy. Każdy by mówił, że właśnie tu się na zachód przyjeżdża, to przyjechaliśmy na zachód. Żeby ale tam ogólnie- była aktywność. Cały dzień wypełniony w 100% z samymi fajnymi miejscami. Bardzo dużo zobaczyliśmy dzisiaj. Nie no. Ostatnie momenty. Oj, ale pięknie trafiliśmy na zachodzik. A, bo tam się gdzieś idzie jeszcze. Możemy tam mamy iść właśnie. Nie, chyba musimy iść, bo tam wszyscy idą. No i patrzcie, jak pięknie z tyłu. Wow. Trafiliśmy idealnie na Golden Hour. Chociaż już się chyba kończy. No i tak jest tam świetnie. My Ale też idziemy- już się kończymy. No się już, nie, ja się już skończyłem dawno. Już jakieś 2 godziny temu się skończyłem. O, już koniec. Ale to nic. Szkoda by było nie zobaczyć tego, co planowaliśmy cały dzień. Ale szczerze, jesteśmy cały dzień w upale. Tak śmierdzę już, że Potwierdzam. wstyd było do pociągu wsiąść. Potwierdzam. Albo ja, albo Ala, jeszcze nie wiem, bo nie wąchałem. Obawiam się, że ty. Ale ja też nie lepsza. Na pewno nie. 100%. Ja właśnie nie wiem, kto gorzej. Naprawdę niesamowicie, ale stwierdzam i tak, że jeśli ktoś się chce zatrzymywać na noc,
to myślę, że my mieszkamy na pewno w najlepszym miejscu. Że tam to jednak jest takie najbardziej klimatyczne miasteczko. Zresztą mogliście zobaczyć w poprzednim odcinku. No i wróciliśmy do nas do miasteczka. No ale już jesteśmy tak zmęczeni, że idziemy spać. Kolejna część jutro. To jeszcze nie koniec tego odcinka. Siema, siema. My już Monterosso. Walizka spakowana, plecaki na plecach. No i ruszamy w trasę. Powiem wam, że wczoraj strasznie dużo ludzi wam tu pokazywaliśmy. Ale zapomniałem, że wczoraj była niedziela. Dzisiaj jest poniedziałek, już jest zdecydowanie dużo luźniej. No ale te pociągi, które jeżdżą po prostu między tymi miasteczkami, jest taka klasa. Fajnie można sobie pozwiedzać ten region. Bardzo wygodnie, bo brać tutaj samochód, bardzo duży błąd. No i idziemy na pociąg. Musieliśmy ponad godzinkę poczekać. Niestety okazało się, że nie ma bezpośredniego pociągu, wszystkie bilety sprzedane i musimy pojechać 3 różnymi. No ale to nic. Ważne, żebyśmy dzisiaj dojechali do Mediolanu, bo wieczorem mam lot. No i pozdrowienia z Mediolanu. Ogromny ten dworzec. Idziemy coś zjeść, kawki się napić i na kolejny pociąg. Bo jeszcze stąd musimy dojechać do Bergamo. No a później będę wracał z powrotem do Mediolanu. Piękny dworzec, naprawdę. Mam jeszcze chwilę przed odlotem. Ela już pojechała. A ja sobie jeszcze zwiedzam miasto. Idę właśnie pod tą najważniejszą katedrę, chyba najbardziej znaną, która jest w samym centrum. No a za godzinkę na lotnisko. Nie wiem ile tam będę jechał, ale chyba niedługo. No i lecę dzisiaj do Demokratycznej Republiki Konga. Ciężko się tam dostać, naprawdę bardzo ciężko. Ciężko dostać wizę. Ja to załatwiałem przez lokalne biuro, które organizuje wycieczki i tylko była okazja pojechać w maju. Jak w maju nie mogłem akurat, albo w lipcu. Strasznie mi w lipcu to nie pasowało, bo wolałem zostać na wakacje sobie w Polsce, w ogóle w Europie. No ale jak nie było wyboru, to trzeba było skorzystać. Ogólnie cała wycieczka bardzo droga, no bo jak gdzieś się nie da wjechać, no to niestety, ale wykorzystują to na maksa i bardzo windują ceny. Przez co przyjeżdża mało turystów, a przyjeżdżają tylko tacy, którzy chcą zapłacić, albo chcą w ogóle odwiedzić każdy kraj świata, no to płacą. I mam to połączone właśnie Demokratyczną Republikę z Konga z Kongiem. Lecę do Kinshasy, tam trochę pozwiedzamy przez najbliższe dni. Później przekraczamy rzeką granicę do Brazzaville. W sumie będę tam 7 dni. Ciekawe, naprawdę ciekawe. Słyszałem, że ludzie właśnie w Kongo, znaczy w Demokratycznej Republice Konga są bardzo nieprzyjaźni. Że będzie bardzo ciężko nagrywać. Zobaczymy jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będę mógł wam dużo pokazać. No i dochodzę już do najładniejszego miejsca. Zaraz wam pokażę. Świetny deptak tutaj jest. Fajnie. Europa w wakacje to jest zdecydowanie najlepszy podróżniczy kierunek. Muzyczka i se leci na rowerze. Wow, ale to jest niesamowite. No wow. Serio wow. Widziałem to już kiedyś, ale to było dawno temu. Niesamowicie wygląda.
Ale pięknie trafiłem, akurat jest Golden Hour. Tam na iglicy złota Maria. Ogólnie 300 różnych rzeźb jest. W XIV wieku zaczęli budować i dopiero w XX skończyli. Parę stuleci ją budowali. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych kader w całych Włochach. Włoszech, nie Włochach. Nie wiem po co oni te gołębie tu dokarmiają, później nasrane wszędzie. No junkie. Daje mi, że ziarenka zaraz zarzucił. Dobry jest. Pewnie za jedyne 5 euro. Właśnie tam, gdzie zobaczycie na najwyższej iglicy, która ma 108,5 metra. Właśnie Madonny, ona jest właśnie patronką miasta tutaj. Wciskają tutaj ziarenka, żeby zrobić sobie selfie i zapłacić oczywiście. Z kamery niezłe. Idę jeszcze zaglądać tutaj do centrum handlowego, które jest. Pamiętam właśnie, że też tutaj byliśmy. No jest takie naprawdę na bogato zrobione. No ale to wiadomo, Mediolan. Tutaj ludzie tak ładnie poubierani wszyscy. Wystrojeni. A ja już ubrany w moje ciuchy do Afryki. Także wiecie, klasycznie. Klasycznie, żeby nie rzucać się w oczy. Same drogie sklepy. No, przypomniałem sobie, że to jest chyba takie miejsce właśnie, gdzie się napięcie obraca. No, dokładnie, jest tutaj. No, fajnie było tu przyjść, ale już jest około 20, także muszę się zawijać. Chyba że może ewentualnie jeszcze jakiegoś kebaba zjem. Trochę nie włoskie, ale włoskiego się już najadłem przez ostatnie 4 dni. A w sumie tylu stamtąd ludzi jest, że na pewno gdzieś dobrego kebaba znajdę. Pięknie. Warto odwiedzić. Podobno w środku jest też cudownie, no ale już jest zamknięte, już za późno. O! Tutaj siedzieliśmy z Dawidkiem dokładnie i jedliśmy pizzę. Tutaj też w ogóle gdzieś na górze są jakieś tarasy widokowe, z których w ogóle to jeszcze lepiej wygląda. Ale nie wiem, jak się tam wchodzi. Dobra, wystarczy tego zwiedzania. Idę już na metro i na lotnisko. Akurat tutaj mam M1, przesiąść się na M4 i na samo lotnisko już jedzie. Chyba tak, chyba nie pomyliłem kolejności. Chyba dobrze mówię. I to jest klasa. Za 2,20 euro sobie dojechać na lotnisko. Na taksówkę pewnie no 50. A few moments later. Nie do wiary. Dojechałem na lotnisko i okazało się po pół godziny, jak tak patrzę, nie ma mojego lotu, co jest grane, że jestem na złym lotnisku. Musiałem wziąć pilnie taksówkę, 150 euro nie moje i lecieć na kolejne lotnisko. Na szczęście przyjechałem na tyle wcześnie, że zdążę. Takie przygody po drodze, niestety. Przygody, które kosztują dużo pieniędzy. No i jestem na drugim lotnisku. Po drodze normalnie sobie tak gadam. Mówię wam, ale fajnie dać na lotnisko za 2 euro. 2 euro. W sumie to 126. 124 musiałem zapłacić, żeby tu dojechać. No ale cóż, nie było wyjścia. B56. No i to by było na tyle. Wylatuję. W ogóle fajnie, pani mi przy bramkach mówiła, no, że nie ma miejsca, ale że dobra, że zobacz, jak ktoś się nie zgłosi, to mi wymieni, żebym przy oknie sobie siedział. No i myślałem, że i tak by powiedziała na odczepne tylko. Przychodzę tutaj pod prawem, żeby wsiadać do samolotu, a tam już przygotowany dla mnie bilet, zmieniony na przeoknie. Super, bardzo się ucieszyłem.
7 godzin mam drogi teraz do Addis Abeba, no to akurat super się wyśpię. No, także zapraszam na kolejny odcinek z Demokratycznej Republiki Konga. Może będą 2, może 3. Później będzie Kongo, później będzie Libia i może będzie Sudan. Czas pokaże. Trzymajcie się, jak Wam się podobają moje odcinki. Pamiętajcie, żeby zostawiać lajka, żeby zostawiać komentarz, że się podbijały te moje zasięgi, które są teraz bardzo marne. Ale jest jak jest, spokojnie robię swoje, nie odpuszczam. Trzymajcie się, pozdrawiam.